Braszów jest miastem, którego nazwa pochodzi od tureckiego słowa barasu, oznaczającego białą wodę. W średniowieczu węgierscy władcy Siedmiogrodu sprowadzili saskich osadników, by bronili i rozwijali ten obszar. W miejscu miasta w 1211 roku sprowadzony tu zakon krzyżacki wzniósł warownię w celu obrony tego obszaru. Jednak już w roku 1225 krzyżacy zostali wypędzeni przez króla Węgier. Miejscowość w roku 1235 została wymieniona pod nazwą Korona i w ogóle określono jako Kronstadt. Co ciekawe, na herb Brarszawa składa się korona i pień dębu. W ogóle nazwa Transylwania pochodzi od łacińskiego słowa sylwa, czyli las, ze względu na to, że obszar ten był gęsto zalesiony. W wiekach XV i XVI zostały zbudowane mury miejskie Brarszawa z licznymi 32 wieżami i 8 bastionami. W tamtych czasach zachodziło pewne zróżnicowanie etniczne na tym terenie. Poza murami średniowiecznego miasta znajdowała się dzielnica Szei, czyli dawna dzielnica bułgarska, a potem rumuńska. Nazwa Szei pochodzi prawdopodobnie z łacińskiego słowa sklavis, co oznacza Słowian. Natomiast wewnątrz murów miejskich znajdowała się dzielnica saska. Rumuni nie mieli prawa tam mieszkać. Prawo to otrzymywało się od XIII do XVII wieku. Rumuni do miasta wchodzić mogli tylko jedną bramą i co ciekawe, zawsze musieli za to płacić, tak samo jak za możliwość sprzedawania w mieście swoich towarów. W średniowieczu Braszów był miejscem wymiany pomiędzy Półwyspem Bałkańskim a Mołdawią i Wołoszczyzną i jednym z centrów kultury Sasów. Od XVI wieku był jednym z najważniejszych ośrodków luteranizmu w regionie. Od roku 1688 Braszów należał do Cesarstwa Austriackiego, a rok później nastąpił wielki pożar miasta. Tak właśnie wyglądają pięknie kolorowe uliczki Braszowa, podobnie jak w sumie Sybin. W sumie całkiem znajdujące się całkiem daleko stąd. Legenda mówi, że w tym miejscu spotykali się zakochani, których związki nie były aprobowane przez rodziców. Obecnie zwyczaj mówi, że zakochani powinni pocałować się na tej ulicy, aby miłość ich trwała wiecznie. Idą na jedną z najwyższych ulic w Europie Wschodniej. Została ona zbudowana w sumie w celu przeciwpożarowym jako droga dla strażaków. Posiada ona szerokość około 130-110 cm i długość 80 metrów. Określona jest ona jako Rope Street, czyli ulica powrotów. Być może z tej racji, iż mieszkali tutaj osoby, które zajmowały się produkcją sznurów. Mają to miejsce m.in. sesje fotograficzne, sesje ślubne. A z kolei na tej ścianie można wykazać się swoją inwencją i coś napisać.
Jestem obok Czarnego Kościoła. Tuż za mną znajduje się też statua Johannusa Hontorusa. Jest to tak zwany lokalny Luter. Zajmował się m.in. przekładem Biblii z łaciny na język niemiecki. Ponieważ jak wiadomo w tym regionie mieszkało wielu Niemców, zostali sprowadzeni przez króla węgierskiego, aby zaktywizować gospodarczo ten region. Takie miasta jak Braszow, Sybin czy Siekieszowara były budowane przez przybyszów z Niemiec, z Saksonii, a także w przypadku Braszowa tak samo z Belgii. Czarny Kościół wybudowany został w latach 1382-1477 w stylu gotyckim jako kościół rzymskokatolicki. Znajduje on się w miejscu, gdzie wcześniej funkcjonowała świątynia, jednak została zniszczona przez Tatarów. Kościół ten stał się luterański pod wpływem Johanna Hontorusa. Czarny Kościół jest największą gotycką świątynią w Transylwanii. Jego nazwa jest nawiązaniem do pożaru, który wybuchł w roku 1689. Wówczas spłynęło drewniane wyposażenie, a jego mury szczerniały. Wysokość jego wieży wynosi 65 metrów. Wewnątrz świątyni znajduje się 119 orientalnych kobierców, pochodzących w większości z Azji Mniejszej, jako podziękowanie od niemieckich kupców za bezpieczną podróż z Imperium Osmańskiego w XVII i XVIII wieku. Głównym placem miasta jest Piazza Sfatolui. Na nim znajduje się Casa Sfatolui, czyli ratusz. Budynek powstał prawdopodobnie w 1420 roku i początkowo należał do cechu kuźnierzy. Obecny wygląd to efekt renowacji po pożarze, które miało miejsce w roku 1689 oraz barokowych modyfikacji przeprowadzonych w XVIII wieku. Najbardziej widoczna jest wieża, która mierzy 58 metrów. Wewnątrz ratusza mieści się muzeum. Plac ratuszowy w przeszłości był miejscem publicznych egzekucji. Kara śmierci była wykonywana w różny sposób, zależnie od statusu społecznego. Bogaci byli ścinani, pospolici złodzieje byli wieszani, natomiast wiedźmy były palone na stosie. Miejsce egzekucji znajdowało się, gdzie obecnie jest fontanna. Na placu znajdował się także pręgierz, do którego przywiązywano kobiety, które miały romans z żonatymi mężczyznami, a także atrakcyjne kobiety, które mogły być zagrożeniem dla zajętych kobiet. Kobiety te upokarzano poprzez ścinanie im włosów, biczowanie czy rzucanie w nie kamieniami. Miastem, gdzie powstało jeszcze wiele murów miejskich. Powstały one głównie po stronie wzgórz, po stronie, od której miasto nie było atakowane. Z kolei od strony, że tak powiem, która była atakowana, mury były bardziej solidne, ponieważ spodziewano się oczywiście ataku z tej strony. Nad Starym Miastem w Warszawie dominuje tak zwany Czarny Kościół. Został on zbudowany w ciągu 100 lat od końca wieku XIV do końca wieku
XV w stylu gotyckim, a nazywa on się czarny dlatego, że w roku 1689 miał tu miejsce pożar, i który osmalił znaczną część kościoła, i od tego jest ta nazwa. W ogóle ten pożar został zainicjowany przez Austriaków, także to był jakiś trik. Brama jej została zbudowana w roku 1827 w stylu klasycznym. Wcześniej na tym miejscu znajdowała się inna brama i nosiła nazwę także jako brama włoska, czyli można powiedzieć brama rumuńska, ponieważ brama ta prowadziła do dzielnicy zamieszkiwanej przez Rumunów. Brama Katarzyny, zbudowana w roku 1559, jest jedyną bramą miejską, która w oryginalnym stanie przetrwała do dzisiejszych czasów. 4 wieżyczki obok głównej wieży symbolizowały autonomię sądowniczą miasta. Nad Warszawą znajduje się wzgórze Tampa o wysokości 955 metrów nad poziomem morza. Znajduje się tam taras widokowy. Dostać się na wzgórze Tampa można pieszo lub kolejką linową. Miejsce to zapewnia wspaniały widok na całe miasto, stąd widać, jak ośrodek się rozrasta, jak zbudowana jest siatka ulic i gdzie są najważniejsze zabytki. Vlad Palownik, czyli Dracula, w latach 1458-1460 zdobył miejską cytadelę i po złamaniu obrony 40 kupców, którzy odmówili zapłaty mu podatków, nabił na pal, a następnie ku przestrodze innych wystawił na widok właśnie na wzgórze Tampa.